Hejka, witajcie w Sunset Talks, miejscu, gdzie przy zachodzie słońca stoicyzm spotyka się z dobrym żartem i lekkim absurdem. Innymi słowy, dzisiaj nauczymy się, jak nie zwariować, a jeśli już, to przynajmniej zrobić to z klasą. Z klasą? Ty? Daj spokój, ty jesteś siwa babcia z internetu, co z 3 kotami mieszka. Ja mam więcej klasy, kiedy próbuję zjeść muchę z parapetu. Co to jest, Jeans? Jakaś prowokacja? Rozgrzewka do tematu. Sprawdzam, czy umiesz przyjąć krytykę ze stoicką miną. Tak, bo wiem, że jestem kimś więcej niż taką, jaką ty mnie widzisz. I tylko to się dla mnie liczy. Bracie, idziesz dzisiaj głodny spać. Starożytni stoicy, zaskakująco pogodni jak na ludzie, którzy całe życie chodzili w togach, a przecież były to po prostu prześcieradła sprzedawane jako eleganckie stroje, już dawno odkryli coś ważnego. Powtarzali: skupiaj się na tym, co robisz teraz, a nie na tym, co z tego wyniknie. Stoicy w togach? Serio? Ja bym się w to nie ubrał nawet za całą paczkę kocich przysmaków. Wyobraź sobie łucznika. Jego celem jest trafić w sam środek tarczy. Ale kiedy strzała już wyleci z łuku, jest zdana na kaprysy wiatry, nagłe kichnięcia widza albo wiewiórkę, która postanowiła zrobić karierę sportową. Stoicki łucznik nie rozpacza nad tym, gdzie wyląduje strzała. Znajduje satysfakcję w tym, że dłoń była pewna, oddech spokojny, a cesarz na widowni wciąż ma obie stopy. Strzała poleciała? Super. A teraz powiedz mi, kto mi w końcu napełni miskę, bo skupienie skupieniem, ale priorytety to priorytety. I o to chodzi. Nie masz wpływu na wszystko, ale masz wpływ na to, jak wykonujesz swoje zadania. No jasne. Mówisz to tak, jakbym ja miał wpływ na to, czy miska jest pełna. Mogę za to perfekcyjnie wykonać zadanie. Wleźć na stół, przewrócić szklankę i patrzeć ci prosto w oczy. Masakra. To jest twój proces? Jasne. Forma perfekcyjna, skupienie mistrzowskie. A wynik? Cóż, zależy, czy zdążysz złapać szklankę. Ale to już nie moja sprawa. Życie ma z nas niezły ubaw. Możesz ćwiczyć, jeść kapustę, medytować jak mistrz zen, ale i tak złapiesz katar, bo stałeś obok gościa, który uznał, że kaszel w powietrze to jego dar dla ludzkości. Jeśli uzależnisz radość od efektu końcowego, grasz w ruletkę losu o własny nastrój. A los, jak wiadomo, lubi płatać figle. Kiedy jednak skupisz się na wysiłku, wygrywasz każdego dnia. Zrobiłaś krok? Włożyłeś rozsądny, nieprzesadzony wysiłek? Brawo, jesteś zwycięzcą. Wynik to tylko kolorowy papierek, który spada z nieba. Stoicy mieli Senekę, Marka Aureliusza i Epikteta. My mamy Monty Pythona, grupę, która potrafiła z najpoważniejszej sytuacji zrobić kompletny chaos, a przy okazji nauczyć nas, że sens i absurd mają iść ramię w ramię. Jeden z ich ulubionych sposobów pracy był prosty. Codziennie pisać, wymyślać i powtarzać, bez oczekiwania, że każdy sketch będzie genialny. I tak, jak w ich kalendarzu nonsensów, nie chodziło o arcydzieło dnia, chodziło o to, żeby nie przerwać łańcucha absurdu. Kalendarz i czerwony marker? Ja też mam system. Codziennie zrzucam coś ze stołu. Nie przerywam łańcucha od dekady. Legenda. To stoicyzm w całej czystej postaci. Tylko zamiast pergaminu i marmurów mamy papier z kiosku i gagi z rycerzami mówiącymi ni. Skupiając się na codziennej praktyce, przerażająca góra, zostać legendą komedii, zamienia się w małe codzienne pagórki. Nie potrzebujesz owacji na stojąco, wystarczy kolejny krok albo kolejny absurd. Nie twierdzę, że cele są złe, nadają kierunek jak kompas, ale jeżeli skupiasz się wyłącznie na celu, to jakby marzyć o pięknym jeziorze, a zapominać, że droga do niego prowadzi przez las pełen komarów. Będę szczęśliwa, gdy dostanę awans, będę szczęśliwa, gdy schudnę 10 kilo, będę szczęśliwa, gdy sąsiad przestanie ćwiczyć na flecie o 2 w nocy. Prawda jest taka, że sąsiad nigdy nie przestanie. A nawet jeśli ogarniesz cel,
Życie potrafi dać ci zimny prysznic. Cieszysz się chwilę, a potem spotykasz dawnego znajomego i słyszysz: wow, zestarzałaś się, wyglądasz jak mumia. I nagle cały sukces zawinięty jest w bandaże. Babo, ja mam 11 lat i wciąż wyglądam lepiej niż ty po jednej nieprzespanej nocy. A niby to ja mam 9 żyć. Zamiast komentarza na tą zaczepkę kota, podzielę się z wami ciekawostką z naszego działu. Co? Rzymscy stoicy naprawdę ćwiczyli na zimno i niewygodnie. Marek Aureliusz czy Seneca uważali, że luksus rozleniwia, więc specjalnie spali na twardych posłaniach, kąpali się w lodowatej wodzie albo jedli byle co, żeby zahartować ciało i umysł. Ale uwaga, Seneca posunął się jeszcze dalej. Co jakiś czas celowo ubierał się w stare, podarte ubrania i wychodził tak na ulicę Rzymu. Nie dlatego, że miał kryzys. Chodziło o to, żeby oswoić wstyd i strach przed opinią innych. Dzięki temu, gdy ktoś powiedział: wow, zestarzałeś się, to on tylko wzruszył ramionami i pomyślał: ćwiczyłem to od lat, kolego. Jak to stosować, nie przenosząc się do starożytnego Rzymu? Ćwiczenia. Nie skupiaj się na maratonie, włóż buty, idź pobiegaj 20 minut i miej z tego satysfakcję. Jeśli się potkniesz i wymyślisz nowy taniec uliczny, tym lepiej. Praca. Zamiast marzyć o dyplomie pracownik roku, zapytaj, czy zrobiłam dziś to, co obiecałam i czy nie wyłączyłam kamery na złość podczas spotkania. Dzieci. Maluchy to małe burze z własnym zdaniem. Nie mierz sukcesu tym, że twoje dziecko zjadło marchewkę. Sukcesem jest to, że nie musiałaś szukać gdzieś w internecie, co zrobić, by nie osiewieć przez 4-latka. Pisanie. Nie oczekuj nagrody literackiej co rano. Napisz stronę. Jeśli to nie bełkot, to jesteś pisarką. Kiedy nagradzasz się za wysiłek, to nie tylko za wynik. Twój umysł zaczyna cieszyć się z drobnych kroków. Zamiast czekać na wielki finał, masz codzienną małą nagrodę. To jak ciastko po myciu zębów. Prosta przyjemność, która sprawia, że wracasz do działania. Poza tym cel zawsze się przesuwa. Schudłaś 10 kilo? Teraz chcesz 15. Dostałaś awans? To już patrzysz na fotel szefa. Kupiłaś dom marzeń? A tu się okazuje, że sąsiad parkuje traktor na twoim podjeździe. Wyobraź sobie, że osiągasz wymarzony cel. Balony, orkiestra, lektor z głosem jak miód opowiada twoją historię. Uczucie cudowne. Przez 10 minut, a potem obiad, zmywanie, zakupy, czerwone światła, które doprowadzają cię do szału. A teraz wyobraź sobie, że cieszysz się samą drogą. Pisaniem, ćwiczeniami, codziennym działaniem. Wtedy każdy dzień staje się zwycięstwem. Konfetti bez armaty. Następnym razem, gdy będziesz się zastanawiać, czy twoja strzała trafi w sam środek, czy może w czyjś kapelusz, przypomnij sobie stoickiego łucznika. Skup się na ruchu dłoni, na samym strzale. Rób swoje, ciesz się chwilą, a kichnięcia i wiewiórki niech zajmą się sobą. Życie nie polega na idealnych wynikach. Chodzi o to, żeby pojawiać się codziennie, robić swoje i jeszcze umieć się z tego pośmiać. A jak powiedziałby Monty Python, zawsze patrz na jedną stronę życia. No dobra, moi drodzy, to by było na tyle. Pamiętajcie, cieszcie się procesem, nie wynikami. A jeśli proces wygląda jak totalna katastrofa, to przynajmniej macie dobrą historię do opowiedzenia. Mam nadzieję, że dziś Jinx i ja zasłużyliśmy na waszą łapkę w górę, może nawet i na subskrypcję, bo to bardzo pomaga małemu kanałowi jak ten. Zostawcie po sobie ślad, bo inaczej Jinx stwierdzi, że nie doceniacie jego filozoficznych wkładów i zrzuci mi kolejną szklankę ze stołu. Do zobaczenia przy następnym zachodzie słońca. No dobra, idźcie już. Człowiek musi się jeszcze popastwić nad klawiaturą, a ja muszę zaplanować kolejną sesję medytacji na środku stołu.